Witam się dzisiaj bardzo rano. Jadę do Patryka. Wczoraj dopadało trochę śniegu. Myślałem, że zasypie mi rano samochód, ale się udało. Nie zasypało. To najważniejsze. Całą noc chodzi Webasto, żeby miał cieplutko. I czy jest ciepło? Jest cieplutko. Webasto chodziło całą noc. I w środku w kamperze jest 15 stopni, a co najważniejsze, szyby są odsłonięte. Nie wiem, czy coś będzie widać. Szyby są odsłonięte i Webasto chodziło na najmniejszym biegu, a jest minus 4 stopnie. Także chyba nie najgorszy wynik. Dzisiaj akcja półki. Zobaczymy, czy uda mi się to ogarnąć w jeden dzień, czy będę potrzebował trochę więcej. Przede mną piękna droga. Z jednym światłem. Spaliła mi się żarówka, ale to akurat będę u Patryka, to sobie wymienię. YouTube powrócił. Jaki sopalek się zebrał elegancki? Dobrze, ważne, że wypływa między tą uszczelką. Andrzej, bo YouTube wrócił. Żebyś miał się na uwadze. YouTube wrócił. Tutaj mamy takie narzędzia. Mamy taki materiał i weź Panie coś z tego zrób. Coś tutaj spróbujemy wykombinować. Będzie stół do tamtego, podwyższenie, jakiś blat, jakieś półki. Tą tablicę będzie trzeba przenieść bliżej tutaj z tyłu, żeby sobie właśnie była bliżej, bo tak to jest daleko sięgać tam do ściany. No i mam jeszcze taką jedną tablicę, więc może da radę ją zrobić tutaj. Mam też gdzieś takie blachy są. I zobaczymy, czy tutaj będziemy jeszcze tych blach używać, czy nie. Ciekawie, jak to te dźwięki będzie teraz zbierało. Postawię sobie kamerę tutaj. Jakaś fura się tam robi. Muszę to zacząć lepiej kadrować, bo takie mam elementy. I fajnie, bo ten już będzie pasował na stół, tylko go tu muszę podgiąć do 90 stopni. Mam nadzieję, że to w tym imadle pójdzie i nie pęknie. Tylko bym albo dziury poprzewiercał, albo bym to poprzyspawywał do stołu. No, chyba będę to musiał podspawać, tak czy tak. No, ale elegancko, chociaż tyle na plus. Zenek Radius, Zenek gra, czy tam ktoś tam. Tak to wygląda. Tu jest na takich podstawkach, bo znalazłem te elementy całe, więc nie ucinałem tego. Jest na takich postawkach beznadziejnych, bo jest na stole, ale ten stół jest wyższy od tego, ten jest wyższy od tego i musiałem takie dystanse porobić. Tam jest bezpośrednio na stole i wtedy jak całą tą konstrukcję kiedyś by ściągnąć na glebę, to po prostu ona będzie stała w poziomie. Jest w miarę równo, nie jest tak źle. No, robię z czego mam. Tutaj takie wypory. No i z tyłu nie będzie najprawdopodobniej takiej belki, tylko po prostu będą gęściej słupki i już bezpośrednio płyta na te słupki, która będzie podtrzymywać. I tak to będzie wyglądało. Jeszcze tu jest też wzmocnienie wypora, żeby się to nie bujało. No zobaczymy. Ma wyglądać na końcu też w miarę dobrze. Kilka dni później takie lampki dokupione. O! Na podwójnym przełączniku. Tak? Tak. Na podwójnym przełączniku. Tu są lampki LEDowe i tu są lampki LEDowe. Już nie wiem, na czym tam w końcu stanęło wcześniej. W każdym razie tu ładwarki, tutaj taki zakątek, to jeszcze chyba pozmieniam i to w ogóle wywalę, bo tutaj też tam jest taka plansza, która teoretycznie miała być przeniesiona, ale wymyśliliśmy, że te wszystkie podważaki po prostu zawiesimy tutaj. O, takie przyspawałem 2 druty, na połowę to rozdzieliłem, bo chłopaki bardzo rzadko tego używają, więc nie będzie to przeszkadzało, żeby to sobie tak wisiało. Tutaj zrobiłem jeszcze
miejsce na diaksa, bo bardzo często używają. Będą sobie po prostu odkładać takie miejsce, gdzie wszystkie tarcze, wszystko w jednym miejscu, nie będą tego musieli ciągle podłączać i odłączać. Wyjście na powietrze, przyspawałem. Tutaj takie przed chwilą przyspawałem na opaski. Zrobiłem tą półkę na te wszystkie pojemniki i wiertarkę przykręciłem. Nie, to jest ta Szokobomb. Szokobomb. I jeszcze tutaj też poprowadziłem tam przewód i przyprowadziłem tutaj wyjście na powietrze. O tak to tu się tarzał ten przewód po tym stole. Nie wiem, na czym tam stanęło. W każdym razie poza wszechobecnym pierdzielnikiem, którego narobiłem, porobiłem takie jeszcze mocowania na klucze. W zasadzie to na przedłużki kluczy, żeby chłopakom nie zajmowały miejsca. Tak jak mówiłem, na te pierdoły, na te plastiki, to pościągałem. To przeniosłem tam, pod tą półkę. Tutaj dorobiłem jeszcze jedną półkę. W ogóle nie wiem, czy wcześniej była pokazywana. Tutaj na takie opaski. Tu sobie chłopaki powsuwali te szufladki. I tu też będą mieli dosyć duży stół do pracy. Tutaj też już zrobiłem powietrze. No. I tak to sobie działa. A w ogóle to od Patryka przejmuję taką maszynkę. Nawet nie wiem, jak ona się profesjonalnie nazywa. I taki... Co to jest? Jak to się nazywa? Prostownik. Taki mały prostownik. On jest 6-amperowy. Bardzo możliwe. I ten prostownik sobie umieszczę w kamperze. Tam, gdzie są baterie. I podłączę go do baterii na stałe. Że jakbym podjechał gdzieś na jakiś kemping, gdzie była brzydka pogoda, a mógłbym się podłączyć do prądu, to po prostu będę podłączał ten prostownik. I dalej będę miał prąd. No, to tyle. Zobaczymy, na jakim etapie to zostawię, bo to jeszcze nie koniec. Jeżdżą po kurortach. Na wakacje. Dobra, zabieram się stąd. Tak to wygląda. Pan zadowolony? No to jak? Taka robota, teraz to będziemy 3 razy szybciej robotę. 3 razy szybciej. Jeszcze tutaj takie wieszaki są zrobione. I tyle. Dzień dobry, kolejny dzień. A ja działałem cały czas u Patryka i teraz robię mu takie oświetlenie tutaj nad reklamą. Nie nagrywałem tego, bo to było dosyć nudne, ale porobiłem te sztyce, trochę je poprzerabiałem, pozakładałem takie lampy, tu poprzespawowałem uchwyty, pozakładałem puszki, przewody poprowadziłem tu w środku tej sztycy. Już tutaj sobie powyprowadzałem kostki. Mam 5 tych reflektorów, każdy jeden. Teraz to wszystko muszę połączyć przewodem i po prostu podłączyć do światła, do włącznika. No i tutaj jeszcze na tych sztycach, które są tutaj, będą takie długie flagi. Też poprzerabiałem mocowania ze zwykłych hydraulicznych. Podospawywałem tutaj te śrubki, żeby się one trochę lepiej trzymały. I taką śrubkę 8 na wylot poprzewiercam i poprzykręcam. A tu już jak sobie chłopaki ładnie popowieszali różne rzeczy. No i tu jeszcze dorobiłem płytę i pozakładałem światło. A, jeszcze robiłem też tutaj powietrze. Pierwszy motocyklista tego roku. Albo i nie. I tak to wygląda. Ta jest trochę niesymetrycznie, bo tam jest antena i musiałem ją przeciągnąć. I nie będzie tak podświetlona halogenem, który jest tutaj, tak jak wszystkie tamte inne w nocy. Ale już pal licho. Żeby tam nie zawadzało sąsiadom o tą antenę. Myślę, że fajnie to wyszło. Równiutko.
Jeszcze zobaczymy, jak te halogeny w nocy świecą. Ale to trzeba zaczekać, bo dzień jest coraz dłuższy. No i jeszcze podłączyłem tutaj światło całe. O! Zgasło. A się wcześniej zapalało. Tu jest cała kostka. Zaraz! No to nie ja to wyłączyłem. Samo zgasło. Może ta czujka jeszcze jest, no, jednak będzie pierwsze uruchomienie, a teraz... A weź weź to za ten. Zakryj ręką. A, zaraz. O! Teraz działa. Także te lampki już się zapalają na czujnik zmierzchu, który jest tu. Tu jest cała rozdzielnia zrobiona. No i reklamy, które są podświetlone. Zaraz zobaczymy, jak podświetlają. No i co? Dobrze ustawione? Jak ładnie, jak pięknie. No, mówiłem? Od razu tak ustawiłem. Patrz, nagrywa jeszcze kamerę. O, zgasło. Cholera. A dlaczego? No bo jeszcze jest za jasno. I tylko przy pierwszym włączeniu po prostu się czujnik tak załącza. Może teraz nie zgasną. Jasne światło. Zgasną, nie zgasną? No dobre. No, całkiem. Jak wiatr przekręci te reklamy w tą stronę, to będzie fajnie podświetlać. Ty, jak co? Jak wiatr przekręci te, wiesz, te flagi w tą stronę, to będzie fajnie podświetlać. No, całkiem. Całkiem.